Więc było takie na zebraniu uniwersytetu. Było takie otwarte zebranie Uniwersytetu Warszawskiego, na które przybył dopiero co zostawszy sekretarzem KC Matwin. Tam wtedy zostało, młodzi sekretarze przyszli. To była taka trochę nadzieja, trochę obawa. Nie wiadomo, po co oni tam przyszli. To był właśnie Matwin, Morawski, Gierek, Albrecht. Tak. Albrecht. Otóż no najprędzej żeśmy się... Właśnie wtedy było to spotkanie z Matwinem, na którym Matwin... Myśmy Matwina strasznie, nieludzko zupełnie skopali, bo obciążyliśmy go odpowiedzialnością za wszystko, za cały stalinizm. On mówił też, że ja niedawno jestem sekretarzem, niedawno, ale nam to niewiele przeszkadzało. I on nam właśnie, kiedy myśmy się domagali tego, aby powrócił Gomułka, to on mówił, z Gomułką trzeba uważać, bo Gomułka to jest taki facet, co jak przegrywa w szachy, to burzy szachownicy, wszystko na szachownicy. I to oczywiście idealnie charakteryzowało przyszłego pierwszego sekretarza, ale myśmy uważali, że on opowiada nam głupstwo. I żeśmy krzyczeli na niego, wrzeszczeli, tupali, że to jakieś kpiny sobie z nas robi. Martin tak strasznie dostał manto, to było tuż w kwietniu, bo zaraz potem był pochód pierwszomajowy, gdzieśmy przygotowali duży asortyment wrzasków i okrzyków pod KC, domagających się przyspieszenia odnowy, zmian, demokracji socjalistycznej, jak żeśmy mówili. I jak on tylko zobaczył uniwerek pod trybunami, to zbladł. On wiedział, co to będzie. Domyślił się. A myśmy się zatrzymali pod trybuną i krzyczeli. Długo to strasznie trwało. Żeraj z drugiej strony. Strasznieśmy długo tam wrzeszczeli. Przekrzykiwaliśmy się z nim i nam coś odpowiadali. W ogóle nowy pochód. Absolutnie. Więc do tego momentu to jednak myśmy mieli te złudzenia. Takie wydawało nam się, że to jest ten facet właśnie. Natomiast jakoś potem, no gdzieś tam odbyło się spotkanie ludzi po prostu z Gomułką, w którym on różne rzeczy takie powiedział. Pamiętam, że tam był Jan Olszewski, którego ja jeszcze wówczas nie znałem. Otóż z tych relacji wynikało, że to jest człowiek porządku. Pamiętam, tak żeśmy to formułowali. No pewnie nam tam różni inni towarzysze powiedzieli coś, nie coś. W każdym razie myśmy mieli sporą nieufność do Gomułki. Więc tu zjednoczony Gomułka, do którego ma się nieufność i taki pomysł. Jemu trzeba patrzeć na ręce, krytykować i realizować nasz program niezależnie od kierownictwa. I tu się pojawia ta prawica, która nas coraz bardziej przeraża. Natolin rzucił hasła antysemickie i one chwyciły troszkę. Co prawda pomysł, bo Natolin znaczy ta grupa w KC, która miała tutaj, jak się zdaje, którym Chruszczow zlecił tu destalinizację. W związku z tym stare kierownictwo, ludzie związani ze starym kierownictwem oraz ludzie w ogóle różni tacy działacze, bardziej otwarci, a także pochodzenia żydowskiego na pewno, dlatego, bo pomysł Natolina był taki oto, że winni tu są Żydzi. To połączyło bardzo różne żywioły w partii i poza partią. Takie, powiedzmy, otwarcie demokratyczne. To był ich niewątpliwy błąd. Gdyby nie ten ruch, to nie wiadomo, jakby się to potoczyło. I to zmusiło ich przeciwników zwanych Puławianami do tego, aby pokazali, kto stoi za Natolinem, czyli Związek Radziecki. A wprawdzie hasła antysemickie w Polsce mogą chwycić, ale jak mają konkurować z hasłami antyradzieckimi, to oczywiście każdy Polak, każdego Żyda, jak mówiłem wtedy, jest gotów dupę pocałować tylko za to, żeby mógł ruskiego w dupę kopnąć. To ja po wiecu na uniwerku powiedziałem, kiedy taką ostrą rezolucję przeciw antysemityzmowi i wtrącaniu się Związku Radzieckiego uchwalono w ogóle z entuzjazmem. Wychodziliśmy z tego wiecu i ja tak powiedziałem do moich kolegów.